Dobra, widzowie, obejrzymy sobie teraz 26-minutowy materiał z Squadron 42 do gry Star Citizen. Jeśli ktoś nie jest zaznajomiony ze Star Citizenem, to jest to prawdopodobnie największe przedsięwzięcie crowdfundingowe w świecie game devu. Gra, która już chyba od 10 lat miliony, i to miliony milionów zebrała w amerykańskich dolarach na swój development poprzez wsparcie ludzi, którzy wierzą w projekt. I bardzo ślamazarnym tempem próbuje zrealizować nader ambitną wizję wielkiej epopei kosmicznej. Możemy powiedzieć, że to, czym naiwni ludzie myśleli, że będzie Starfield, to ta gra próbuje być, ale nie reklamuje się jako tako, jako gra, która jest jakąś epicką epopeją, tylko gra, która no powoli dąży w tym kierunku, gdzie jesteście rzeczywiście obywatelem wszechświata, macie swój statek, podróżujecie na planety, przemierzacie kolejne mile kosmiczne, czy jak to tam się mówi. No generalnie bardzo ambitny projekt, gigantyczne MMO, chyba tak można nazwać tą gierkę. Ja parę razy już przebąkiwałem, że na strumykach chciałbym ograć Star Citizena, ale jest to jedna z takich gier, które po prostu obserwuję, bo raczej chciałbym po raz pierwszy w nie zagrać w momencie, kiedy już czuję, że rzeczywiście jest ona rozwinięta na takim poziomie, że zwali mnie z nóg. No i tak czekam i lata lecą, ale ostatnio, i to ktoś może potwierdzić na czacie albo w komentarzach, jeśli oglądacie na YouTubie, to zostawcie łapeczkę w górę, to bardzo ważne dla zasięgów, żeby te łapeczki klikać w górę, bo no wiecie, algorytmy, te klimaty. Ostatnio Squadron 42 to, jeśli dobrze rozumiem, jest to tryb single player do Star Citizena, jakby kampania single player, którą można ograć. To celebrate the milestones, we gathered our core development leadership from around the globe to share what it means. No nie wiem, w każdym razie, jeśli dobrze rozumiem, to będzie jakby kampania fabularna, fabułka będzie w Star Citizenie i dosłownie 6 dni temu został wypuszczony 26-minutowy gameplay. Obejrzymy to sobie, teraz już ma prawie 1 000 000 wyświetleń. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. On bearing 287. You picking that up? Yeah, got it. Scanning now. Zjednoczone Imperium Ziemskie. We're clear. Commercial vessel out of Vega 3. Provided that civilian traffic is restricted under lockdown. Copy that. Wiadomo, że jest to wyrenderowany filmik, ale ładnie wygląda, estetycznie, aesthetically pleasing. Come back, Gary. Redirect to sector 7 Bravo Echo for immediate tasking. Copy that. On our way. Druga flota Zjednoczonego Imperium Ziemskiego. W ogóle są jakieś osoby, które aktywnie grają albo grały w Star Citizena? Jak w tej chwili wygląda dostęp do Star Citizena? No bo kiedyś to chyba wystarczyło być ich patronem na Kickstarterze, czy na czym oni tam zbierali pieniądze. A teraz chyba trzeba kupić, oni mają swój launcher, nie? Na swojej stronie kupujesz kopię gry i tyle, nie? Kupujesz statek na ich stronie i masz dostęp. Okej. Tak, bo oni... Chyba jest bardzo dużo kontrowersji wokół Star Citizena, że mimo, że to jest tak naprawdę wczesna alfa i ta gra jest bardzo mocno połamana,
oczywiście jest bardzo taką gigantyczną wizją jakiejś epickiej gry, czegoś, czego nikt nie zrobił w historii game devu i powoli toczą się i prawdopodobnie za jakieś 70 albo 700 lat zrealizują tą wizję, którą mają w głowie, o ile oczywiście pieniądze im się nie skończą, czyli dopóki ludzie im dają cały czas pieniądze, oni zebrali już gigantyczne pieniądze. Jestem przekonany, że to jest numer 1. Możliwe, że kłamie, ale że jest to numer 1 najbardziej ufundowanych przez crowdfunding gier wszechczasów. Tam miliony, no setki milionów zostały zebrane na rozwój tej gierki. I było bardzo dużo kontrowersji związanych z tym, że oni mimo, że są w bardzo takim wczesnym stadium rozwojowym, to już mają jakieś mikrotransakcje pokroju, że kup sobie skina do statku, kup sobie tam coś tam i ludziom tak się to średnio podoba i jest to całkiem uzasadnione, no nie? I know I just wrote you, but a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged. Word is it might be that clan we've been battling with. I guess that last fight didn't scare them off quite like we all hoped it would. Możesz wejść do pałacu. Dominik, siemano, dzięki za subika, witam serdecznie. We've been out here so long, I don't know what to pull for anymore. I just wanted to let you know. I'll write as soon as I can. Stay safe. Your loving son. Never gets old, does it? Sir. Eddies. I used to do the same thing when I was first coming up. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Have you seen the F-8s up close? No, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Oczy mają takie żywe te postacie, nie? W Starfieldzie to te wszystkie NPC-ty mają oczy, jakby miały PTSD z Wietnamu. Sir. Captain McLaren to the bridge. Captain McLaren to the bridge. I saw you apply to the Flight Academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Thank you, sir. Ty, Manchester, to blisko mnie. Welcome to Cloud Imperium Games Manchester Studio. I'm Chris Roberts, and I'm pleased to announce we have just passed a major milestone. Squadron 42 is now feature complete and has entered its polish phase. Kurde, nie wiedziałem, że Star Citizen z Wielkiej Brytanii się wywodzi, że to studio, które nad tym pracują, to myślałem, że to Amerykańcy robią. To celebrate this milestone, we've gathered some of our core leadership together to share what this means. As Chris says, we've moved into the polish phase of Squadron 42, which means extra emphasis on ensuring things feel fun. Ła, te FPS-y. Ouch. This means focusing on the small and large elements of the game, such as dialing in combat encounters, but also looking at the feel of how you control your character or vehicle and making sure it's immersive as possible. We've paid extra attention to how your character reacts when in their ship, so that you feel like an actual pilot. Ale okej, FPS-y FPS-ami, jasne, to zawsze bardzo źle wróży, jak na gameplayu przedstawionym przez deweloperów są takie ścinki FPS-owe. Ale jaka to jest główna różnica pomiędzy walką w kosmosie ze Starfielda, a walką w kosmosie w Star Citizenie? Nie wiem, na przykład to, że w Starfieldzie po prostu wisisz na planszy 2D i tak naprawdę się nie poruszasz? Whether that's firing your weapons, taking hits, or punching the afterburners to get to cover.
Ship AI has also seen huge improvements, with closer engagement distances and more varied behaviors. And with our new precision targeting mode, the action has never been as close. With the aim now on polish, we've organized the project into self-sufficient strike teams, so we can focus on individual areas to deliver the best experience. Ładnie to wygląda. Tak jakaś misja w jakimś Call of Duty. Together, with a unified vision of enhancing the gameplay by seamlessly blending it with polished visuals, final cinematic performances, and our ever-improving technology. You didn't see the boat, kid. You're good to keep going. We're also diving into gameplay features, such as the ship flight model for both atmosphere and space, which covers master modes, control surfaces, and our gold standard HUD and MFDs. Our interaction system for both the world... A właśnie, i chyba kolejna z takiej kontrowersji a propos Star Citizena, że oni też tam mocno paluchy babrają w NFT, blockchainie, a wiadomo, że ludzie, no z racji, że to jest bardzo hazardowo niestabilna forma inwestycyjna, że tak powiem, to ludzie są dosyć krzywo patrzą na to. And your character have also seen additional improvements, allowing us to hone and craft environmental puzzles unique to each location, while allowing us to tell the story of the world around you. Jednego, czego nie rozumiem, to czy to będzie oddzielny tryb do Star Citizena, single player, czy to będzie zainkorporowane do gry MMO, tylko że będziesz mógł sobie solo przejść taką kampanię, nie? Really interesting challenges, including physics-based puzzles using our updated rope tech. To bardzo ładnie wygląda, nie? To oświetlenie, tutaj ten, no, zagadeczki, nie zagadeczki. Power down your ships and stand by for processing. Yeah, you can f*** off the coil's ass. God damn it. Our scanning, targeting, and marker system has also seen an overhaul, allowing us to highlight only the essential information that you need, such as key objectives, mission targets, and high-level scan information, while keeping your overall view as clean as possible. Damn skank! Oddzielny tryb, a raczej osobna gra. Multi Star Citizenia będzie też miało to, co tu single, HUD, model walki itp. Kurde, to nie jest dobre, bo oni na pewno nie mają takiego budżetu, a na pewno przy takiej wielkiej wizji gry, jaką mają, to niedobrze wróży, że się rozdzielają na dwa projekty. Nawet jeśli jest to jakaś metoda, żeby ściągnąć ludzi na tego głównego Star Citizena i robią taką tam, nie wiem, na 20 godzin gierkę, gdzie będziesz mógł sobie w kosmosie pograć, zapewne tak trochę pomiziani, no tym, jakie ma opinie Starfield, tak, że no generalnie nie ma w tej chwili takiej opery gwiezdnej gry, która by ludzi rzeczywiście ululała do takiego stanu komfortu, ale no nie wiem, czy to jest dobra strategia. No ja rozumiem, że oni dużo pieniędzy zgarniają z tego Kickstartera, czy coś w tym stylu i też sprzedają te różne NFT, ale raczej bym wolał, żeby to wszystko było w jednej grze, żeby oni mieli taką główną linię fabularną, jak w jakimś często w MMO masz, którą możesz sobie zrobić jako pojedynczy gracz w celu tam wbicia expa albo coś w tym stylu, ale nadal jest to zainkorporowane do głównej gry. Tactical FPS combat and stealth, which has seen a suite of improvements, from improved looting, weapon feel and balance, realistic scopes, and smoother locomotion, alongside our postrzelaj trochę tym. FPS radar and scanner that provide you an overview of the battlefield, but at the cost of ramping up your own emissions. We've also seen the introduction of our maelstrom Gunplay wygląda dobrze. of ramping up your own emissions. Organiczny taki. Also seen the introduction of our maelstrom-powered destructible environment, which adds a layer of dynamism to the experience alongside our improved AI,
that can now have hundreds of combinations of traits that allow us to create unique and challenging combat encounters that really push your tactical awareness and skill. Teraz gameplay jest elegancki, ale oni chyba z netcodem mają giga problemy, nie? Tam lag na lagu, albo laga disconnect. Oni się wydaje mi się, że przy takim projekcie, który już 10 lat jest rozwijany i cały czas jest rozbudowywany i tak pęcznieje i pęcznieje, to tam netcode to podejrzewam, że jest takie spaghetti i to raczej nie jest fizycznie możliwe, żeby oni to naprostowali. To by musieli pewnie wyjebać całe i od nowa zrobić, co no wiadomo, że mija się z celem. Ale gunplay bardzo elegancko wygląda. Imersyjnie. Klimacik, widzowie, klimacik. We play and review the builds regularly and call out action points in each level from start to finish on where we need to improve the gameplay. This is an incredibly rewarding stage of development for me and the team, as the ultimate vision of the game is realized, allowing us to craft an experience that we can be really proud of. One specific area that I'm excited to dial in is the feeling of the player interacting with the world around them, Patching you in. as it's a core component of Squadron and really grounds the world that you inhabit. We've made sure that any interaction in the environment is physically represented by a character animation to keep you in the moment and fully immerse you in the experience that we've created. Ultimately, this is the final phase of gameplay iteration before we fully transition into optimization and stability on the road to release. Here's your Trejo. This is Colton. Come back. Always trips me out to see terrible. No i tu kurwa czujesz, że wychodzisz z tej nadprzestrzeni, nie? Że ten statek się zatrzymuje, zwalnia to wszystko, że masz tą planetę przed sobą, że możesz na tą planetę wlecieć, że możesz tą planetę oblecieć. A nie, Starfield. Twój statek wisi, plansza 2D gdzieś tam z planetą, tapeta normalnie taka, wiesz, nie? Z planetą, elegancko. Obracasz się, piu, 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 piu. Idź pan w cholerę, tym Toddem Howardem. Ta gra w sumie, znaczy jeśli to będzie taki standalone, oni bardzo mądrze zrobili i podejrzewam, że to też tak mniej więcej planują i szampan był otwierany, jak Starfield wyszedł, to jest taka sama sytuacja jak z Path of Exile 2 i Diablo 4, nie? Że jak Grinding Gear Games zobaczyli, jak wielką hałą dla kogoś, kto ma więcej niż 15 IQ jest Diablo 4, to otworzyli szampana, bo wiedzieli, że już to, co mają, to już będzie wystarczające, żeby ludzi przynajmniej zaciekawić, no nie? To tak samo Starfield, no też nie ma jak na taką operę galaktyczną dużo do zaoferowania. Wiadomo, naprawią moderzy, to jedyne, co tak naprawdę BTSD ratuje. Ale tutaj, no to wygląda to ciekawie, no graficznie bardzo ładnie i imersyjnie, klimacik, widzowie. Setups like this. Web tried explaining how atmosphere processors work. Really shows how far we've come. The hell is she? With the transition of Squadron to polish phase, we've had the opportunity to find additional moments within the existing narrative to add subtle interactions where appropriate. It's been tremendously exciting to play through these areas and find places to augment the mood, support gameplay, and further embellish our story and characters. So yeah, man, I can't believe it. They said I got to wait another 2 years before I can reapply. So that's why I figured I'd get a job. Głupie takie szczegóły. Idziesz korytarzem z dwoma chłopami, którzy się nie poruszają sztywno, jakby właśnie wylewu dostali. I po lewej widzisz tam chłopcy, coś tam on tam majta, coś tam kabelki przyłącza. Chuj wie, nie wiem, jest może inżynierem, a może coś kradnie, bo jest z Polski, nie wiadomo, no nie? Ale ona nadal to wprowadza taką imersję, że też ta jest odpowiednio skompresowana ta lokacja,
że to nie masz takiej po prostu agorafobii, to nadaje takiej imersyjności, że ty rzeczywiście zaczynasz się angażować w tą całą scenę. Flying insecurity, because that's, you know, I can get some hours flying in the cockpit and whatnot. Can't hurt, right? Exactly. We've also been capturing pickups for our lead female player character, as well as wildlines for our various enemies that you all will encounter throughout the game on both foot and in your cockpit. These consist of a range of responses and reactions that you as the player can trigger, which has been the culmination of efforts by the gameplay and AI teams. This means that you're going to have to tangle with some very smart and reactive bad guys to complete your mission. Kosmiczni złoczyńcy z galaktyki Kurwinox. At the heart of this immersive adventure, you'll find cutting-edge cinematic storytelling, thoughtfully crafted to fully immerse you into your story. We fight today! So in 40 years from now, when you're surrounded by everything and everyone you hold dear and they have... Ty, znam tego aktora. Znam tego aktora, to jest dobry aktor, ale nie pamiętam jego nazwiska. A to już, no, kurwa, Big Dick, nie? Jak jakiegoś takiego hollywoodzkiego aktora wciągają. What did you do? Gary Oldman, właśnie. Gary Oldman. In the Battle of Vega. You can look them in the eye and say, I held the line. Men and women of the Second Fleet, I am proud to stand with you today. Good luck. Push your button. Jego usta mają więcej ekspresji niż wszystkie NPC-ty razem wzięte ze Starfielda. To nie jego głos? Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Any word from the recon team? Not yet. Let's get into position. Nie, wydaje mi się, że to jest głos Gary'ego Oldmana. Jak to obejrzymy, możemy porównać. Throughout the polish phase, our team is taking every opportunity to push things to the next level. O kurde! You're expecting company? Luke Skywalker i tego chłopa też kojarzę. Jaką tu obsadę wsadzili? Ile oni pieniędzy na tym Kickstarterze mają? Not good. The Cine team is Mam nadzieję, że to nie będzie jak z tym, z Ark 2, że wszystko poszło, cały budżet poszedł na wina Diesela i pozdro. focused on finalizing edit lock on all of our big action as well as all smaller character sequences. I could have pulled this off at the Galactopedia. Yeah, probably, but I think their solar mass calculations are wrong, though. Fidel Castro. Well, this is ridiculous. How so? We are now able to adjust our shot composition to final cameras thanks to recently crafted space vistas and level art being content complete now. It'd be nice to know how much of a shitstorm we're flying into. More like a hellstorm, Blue. One you ain't gonna fly out of. Shut up. Now, I hadn't seen another ship that wasn't trying to kill me in days, let alone a hauler, let alone a Jean. So you can imagine my surprise. Detailed lighting I też widzowie, zobaczcie, Now, I hadn't seen another ship that wasn't trying to kill me in days, let alone a hauler, let alone Patryka Stewarda też ściągnęli, super sprawa. a Jean. So you can imagine my surprise. Detailed lighting passes can be done on hero sequences so we can show our cast and convey their emotions in the best light possible. And we're making sure our cinematics are triggering as fluid as we can craft them so they form a coherent concerto with the rest of the player's narrative experience. Mr. Wexler, this is Lieutenant Commander Colton. Oh, Commander, hey. Julian Wexler, I'm the field manager of this little operation. Welcome aboard the Archon. What brings the Navy to this little corner of the universe? We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of our best. O kurde, Others will share. Sir Davos. This is the most rewarding chapter of development, which allows us to truly experience the visceral and oftentimes emotional moments that our narrative provides. How did you handle it after Vega? I'm not sure I handled anything. It helps to Kurwa, ale upgrade graficzny, co?
przeskok graficzny fest. I've never been good at dealing with problems I can't fix. Well, this is one that you don't have to do alone. That's good to know. For the animation teams, polish phase means refining the social aspects of Squadron 42 that occur between the various missions and getting the behaviors implemented across all of its chapters. Here we're dialing in the hangar to make it as immersive and Gimli z Władcy Pierścieni? Tak? To był, czekaj, jak on się nazywa? John Davis chyba, czy jakoś tak? John Davis, no, grał tego Gimliego. On też głos podkładał w Return to Moria, które niestety ogrywaliśmy. believable an experience as possible. Hey, all right. Pardon me. Let's do this. I have to switch out some of the interchange from the hangar deck. We're getting a weird after. Turning out to be another stuff. I feel that. Anyway, I'm off. No te FPS-y trochę mnie przerażają. For example, we're launching off a space carrier, but we still ground the feel in real-world actions, refueling, repairing, and inspecting, and making sure that your next flight mission is a success. This means we're looking out for pops, hiccups, or awkward transitions, and ensuring that everything flows and looks like all the great mocap performances we've captured. Let's ready some extra ice packs out of storage. Whenever gunners are on full rotation, you can always count on at least one of them getting hurt. We also have you covered in everyday life. The medical staff work diligently for their patients, whether they're players or crew. We really want you to feel part of an authentic crew, an important part of the UEE Navy in an enormous universe of people going about their everyday lives. That's cool. To jest Squadron 42, Star Citizen. Clear for takeoff. Ground crew, prep bay for takeoff. Copy that. Hangar, ready for launch. Takeoff approved, Baron 2. You have the ball. W Starfieldzie to już by było cięcie, ekran ładowania i jesteś w kosmosie. Ready and hold on as you're launched off the deck of the carrier. Baron 2, you are cleared for launch. Have a safe flight, Baron 2. Uff. Bardzo ładnie zrobiona animacja startu. Bardzo ładnie. But to feel as if the people you interact with are in that world with you. I would have never thought a shotgun could be so pretty. Damn, this R97 is sleek as hell. Like a lot of other weapons in Gemini's arsenal, it has a higher rate of fire than most guns of its type. No teraz już się trochę popisują. We're working to support a feel of authenticity through world traversals, running, jumping, and climbing, interactions with objects and the environment, solid weapon gameplay and enemy reactions, as well as combat realities, such as weapon malfunctions. Or in close encounters of the more lethal kind. Ooh, that's gonna hurt in the morning. No to tak sobie wyglądało, ale okej. Sneak ataki też są. We've been working closely with our art teams
and it's been exciting to see their environments come to life alongside. Nie wiem, jaki upgrade oni zrobili, ale oświetlenie naprawdę dobrze tutaj daje. Zarówno jak gry je oświetla tym NPC-tom, to o wiele bardziej wiarygodne te ich twarze są, bardziej emocje oddają. I tak samo tutaj też przez tą mgłę, jak chłop latarką świeci, to jest to takie naturalne oświetlenie, a nie taki beam światła po prostu przecinający wszystko w brutalny sposób. While animation and design have been populating the locations, polish phase for my teams means making huge advancements in the quality of our characters and environments. We've established our standard with recognizable characters like Mark Hamill, Gillian Anderson, and Gary Oldman, and we're now applying this to the rest of the cast and identifying any remaining tech requirements that need to be closed down. The story of Squadron 42 takes you through a variety of diverse locations of varying scales and styles. We shared glimpses of several environments before, and there's still plenty out there for you to discover. One of the main challenges the art team has had to face during the development of Squadron 42 is ensuring the visuals are complementary to the narrative of the script. Naprawdę, pod względem marketingowym to oni się w idealny czas wbili z taką zapowiedzią, nie? Bo jest to bardzo zgrabnie przedstawione. Nie wiadomo, jaki to będzie efekt na rzeczywisty produkt, bo... The Pirate Bay, dziękuję bardzo za subika. Nie wiadomo, jaki to będzie miało rzeczywiście odcisk na rzeczywisty produkt, bo tak jak mówiłem, ja bym się powstrzymał ze zdejmowaniem spodni, bo jeśli chodzi o Star Citizena, no to jest dużo takich niewiadomych. Jest to gra, która jest w wczesnej alfie od 10 lat, która pochodzi tak naprawdę z crowdfundingu. Update'y do Star Citizena są bardzo powolne, ale są, więc co kto lubi, nie? No, gra jakby nie można nazwać, a są tacy ludzie, którzy nazywają Star Citizena scamem, bo gra jakby idzie swoim żółwim tempiem do przodu. Do tego no to optymalizacyjnie, netcode'owo, no gra jest taka sobie, jakieś maczanie paluchów w NFT, sprzedawanie jakichś skinów statku, mimo że gra jeszcze tak naprawdę nie jest tym, czym być powinna i nie jest jeszcze w pełni grywalnym stanie. Do tego oni się teraz rozdzielają i robią grę single player. Zakładam, żeby zagarnąć sobie ludzi, którzy są rozgoryczeni po Starfieldzie. No i zamknijmy już ten temat, okej? Że ludzie, którzy jeszcze bronią Starfielda, to są głupki. To jest bardzo duży grupa osób, bardzo duża nisza ludzi, którzy są rozgoryczeni, wkurwieni i brakuje im rzeczywistego takiego doświadczenia galaktycznej opery, epopei takiej wielkiej, no nie? Której no absolutnie Starfield nie był w stanie dostarczyć, no bo jest syfiastym po prostu produktem, który być może za parę lat, jak moderzy jakieś eleganckie paczki złożą, to będzie można do niego wrócić. I tutaj wygląda to naprawdę dobrze, ale też martwią, no te niskie FPS-y, historia studia. To, że no, wydali tutaj na pewno gigantyczne pieniądze zostały poświęcone na obsadę aktorską. To nie są tanie rzeczy, żeby ściągnąć Gary'ego Oldmana, Matta Hamilla, tego gościa, co Gimlego grał i tak dalej, nie? Ale nieźle to wygląda, aczkolwiek nawet jak już mamy sztywne penisy, to nie zdejmujmy spodni. The mood and feeling of a space is just as important to us as it is making sure the visual quality that CIG has become known for. No good, we can't hack it from this side. Graves, we got a locked door. Can you give us access? No, I'm afraid that's a negative, Steve. I would have to add you to our system to give you override permissions, and there's a lot involved in that. It won't happen quickly. Okay, we'll figure something out. Everything you see during the campaign has been heavily inspired by the classics of 70s and 80s sci-fi, but with a modern twist. We want everything you see to feel like it has a soul, its own personality. Dusza. To jest coś, co Todd Howard sprzedał jakieś 40 lat temu. And tells of a history long before you arrived. Crafting interesting flight spaces and their connecting tissue has been one of the more unique challenges we've needed to overcome for Squadron. Developing our VDB tech to blend seamlessly between tighter traversal spaces and into wider space vistas and planets has proved incredibly difficult but rewarding, ensuring that Squadron flows seamlessly from one chapter to the next, without interruption.
creating a diverse array of locations is essential to us. Our environments need to work from a variety of scales. We need to pay close attention to detail, whether we're working in a dirty engineering vent or navigating the debris of a dying star, wondering what may be around that next corner, or even who may live there, how would they have survived, and what state of mind may they be in. Takie małe szczegóły. Chłop po prawej siedzi i rzeczywiście te ruchy jego dłoni coś na tym tableciku napierdziela i rzeczywiście tam mu się zmieniają, nie? Te ikony. A nie, że on siedzi na sztywno, jedna animacja ruchu dłonią i nie wiadomo o co chodzi, nie? No to już jest pewien standard, który no wydaje mi się, że z takim rozmachem, jak już masz aktorów, masz tutaj wielką operę galaktyczną, no musi być spełniany. We've worked closely with our social teams in delivering a cohesive social experience when you're taking some downtime from our refined flight and FPS missions, or even missions of the more eerie kind. Jak z tego, z Dead Space'a, albo z Callisto Protocol. We'll be introducing new space stations on a massive scale, all brought together and designed to be as tangible as possible. We've thought about their function, their age, and tried to ensure there's a progression in artistic style with each station as you progress through the game. As you can see today, the teams are working incredibly hard, ramping up the detail and quality to match the breadth of our vision for Squadron 42. Now I know you're all asking, when can I play it? When can I play it? When we have the locked release date, you will be the first to know. Now we're in polishing phase on Squadron 42. You will start to see a lot more things coming to Star Citizen, as well as overall progress on the persistent universe. The polish phase can take some time. We have come this far, and we want to make sure Squadron 42 delivers on the promise of being this generation's wing commander. Now, even though there's only a few of us in this video, I'd like to extend a big thank you to all our staff around the globe who have been putting their heart and soul into bringing Squadron 42 to life. And I would like to thank everyone in the community for your patience and your support. To paraphrase Admiral Bishop, when people ask, what did you do in the development of Squadron 42? You can look them in the eye and say, I held the line. I'm proud to stand with you. Thank you for making this game with us. Okay. Urwinoxy z kapitana bomby. No ale kwestia tego, że oni wkraczają teraz w fazę polerowania wszystkiego, no to równie dobrze może być rok, może być 3 lata. Znając ludzi od Star Citizena, to wcale bym się nie zdziwił, jak zagramy w to dopiero za 5 lat, no nie? Ale to spoko, jeśli oni są w stanie dowieść te wszystkie elementy, które tak dobrze wyglądają w tym trailerze, a zakładam, że były wyjęte, może to był jakiś vertical slice, ale wyjęty generalnie z silnika gry i dostarczyć takie 20-30 godzin, oni nie muszą więcej dostarczyć, 20-30 godzin gry, która będzie miała jednocześnie imersyjne elementy dobrego gunplayu, dobrego feelingu latania statkiem, ale też fabułkę, zarówno gadania, dobrego aktorstwa, no mają tutaj naprawdę mocny skład, nie pamiętam gry, która miała aż tak mocny skład, chyba jakieś, nie wiem, Dark Pictures Anthology albo coś w tym stylu, że tylu aktorów się tutaj zebrało, ale też questy jakieś eksploracyjne z grozą, gdzie idziesz tam przez jakieś bagno z jakimś ziomeczkiem, albo masz jakąś misję, gdzie przedstawiasz jakieś elementy, musisz wyciąć dziurę, przejść tam coś, lasery, tutaj fiknąć i tak dalej, no to zaskarbią sobie bardzo dużą część rozgoryczonych graczy, którzy mają więcej niż 15 IQ, którzy no myśleli, że to jest to, tylko zasługujemy na Starfielda, na nic więcej. Starfield to jest
apogeum tego, co ludzie, którzy chcą jakiejś kosmicznej przygody, są w stanie w tej chwili otrzymać. Nie wiem, jest kilka takich znaków zapytania. Nie ściągajmy jeszcze spodni, nie spuszczajmy się niepotrzebnie na podłogę, ale wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze. Jest kilka rzeczy, o których mówiłem, które mnie martwią. Jestem ciekaw opinii, może ludzie w komentarzach, jeśli będą oglądać na YouTubie, opinii, którzy mają rzeczywisty styczność ze Star Citizenem, bo wiem, że on ma bardzo mocne community, ale też ma bardzo podzielone community, gdzie jedni ślepo wierzą w tą wizję, która w końcu za jakieś 400 lat będzie dostarczona, a druga ekipa to jest, że oszukali mnie, bo gra nie jest taka, jak mówili, no nie? Więc napiszcie komentarz, jak oglądacie na YouTubie. Fajna sprawa. Squadron 42, Star Citizen. 1 000 000 wyświetleń, matko jedyna. Łapka w górę.